wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. No, bywa. Ręka do góry, kogo 2020 rok zrobił trochę w bambuko. I widzę las rąk. No bo co możemy powiedzieć o 2020 roku, gdy już wiemy, co nam przyniósł? No i w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. W tym momencie, zapewne tak jak większość z Was, przymusowo muszę siedzieć w domu, ponieważ nie mogę chodzić do pracy. I co robię, będąc w domu? Wiele rzeczy, można na przykład ubrać się w dowolny sposób i tańczyć do lustra. Oczywiście nie ma co dramatyzować, ponieważ 2020 jeszcze się nie skończył, no ale podejrzewam, że większości z Was już ten mały, wirus pokrzyżował plany. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Mówi się, że jaki Sylwester, taki cały Nowy Rok. Co robiłam w Sylwestra? Pracowałam. Te. Bardziej pracowitego roku to nie miałam. Znaczy dobrze się zaczęło, ale no ten korona cały, no, zarządził światem. No i mamy końcówkę marca, a ja pod koniec marca chciałabym zrobić podsumowanie zeszłego roku. I czy można to zrobić? Oczywiście, że można. Dlaczego nie? W szczególności, że teraz ma się czas na refleksję. I moim zdaniem, porównując już osiągnięcia zeszłego roku do tegorocznych osiągnięć, można się nieźle pośmiać. Tak, w ogóle to cofnijmy się trochę w czasie i przypomnijmy sobie stare, dobre, zeszłoroczne czasy. Ukochany 2019 rok przywitałam w Mińsku na Białorusi. Wspólnie ze znajomymi bawiliśmy się na imprezie w plenerze, tańce i pląsy do białego rana. Zgadnijcie, kto pląsał najbardziej. W styczniu przeprowadziłam się również do Lidz. Jest to miasto, które uwielbiam, fantastycznie się w nim czuję i bardzo lubię w nim przebywać. No a co, póki co udało mi się osiągnąć w 2020 roku? A zaczęło się całkiem nieźle, ponieważ w styczniu, 3 stycznia pojechałam do Norwegii i przebiegłam półmaraton i pobiłam nawet swój życiowy rekord. Tylko tak mi się wydaje, ponieważ wiecie, ten 2020 rok jest rokiem przestępnym, więc to był jeszcze początek stycznia, więc może to były jeszcze takie wibracje tego zeszłego roku, 2019, tak się jeszcze nakładały na styczeń i dlatego jeszcze tak dobrze się działo. Tak mi się wydaje, że dlatego to tak było. To jest moja teoria. Co udało mi się zrobić w 2019? W kwietniu udało mi się zdobyć rosyjską wizę, żeby pod koniec tego miesiąca polecieć do Moskwy. Следующая станция есть. The next station is Prospect Mira. Nie no, siedzenie w domu jest bardzo fajne. Minęła kolejna godzina. A co udało mi się zrobić w 2020? Happy birthday to you. Jest 20 sekund. Nienawidź zarazki. Tak, mycie rączek przez 20 sekund jest wielkim osiągnięciem i rzekomo odśpiewanie piosenki Happy Birthday trwa 20 sekund. Rzekomo. Co udało mi się zrobić w 2019? Czerwiec, moje urodziny i spełnienie moich marzeń. Wtedy pojechałam na koncert Spice Girls. To był taki rok, żeby sobie przypomnieć lata 90. Ten czar, to wszystko miało dla mnie ogromne znaczenie,
ponieważ byłam ogromną fanką Spice Girls, mogłam za nie oddać dosłownie życie. Może nie, ale ogromnie się jarałam, że miałam możliwość zobaczenia Spice Girls jeszcze z bliskiej odległości, ponieważ udało mi się zdobyć bilety na takim ringu pod sceną, więc na wyciągnięcie ręki miałam Jerry, Emmę, Mel B, Mel C, Wiktorii niestety nie było. No, to było spełnienie moich marzeń z nastolatstwa. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że będę miała taką możliwość, skakałabym ze szczęścia jak głupia. W ogóle skakałam ze szczęścia jak głupia, mając 34 lata. 3. Znaczy, to były moje urodziny, więc zmieniał się mój wiek z 33 na 34. Wtedy byłam na koncercie Spice Girls. I zawsze się cieszę, gdy dziewczyny się w jakiś sposób udzielają. Na przykład Melanie C, Sporty Spice wrzuciła świetny merchandise w zeszłym roku. Na sobie teraz jej koszulkę. You got to love yourself. Taki fajny, motywacyjny napis. A już przeskakując może trochę w czasie, ale nadal trzymając się Spice Girls, to we wrześniu pojechałam jeszcze dodatkowo do Jorku. Tam też był koncert, to były dziewczyny przebrane za Spice Girls i były w piątkę z Wiktorią. Więc tak dla porównania poszłam zobaczyć sobie ten show, ale to nie było to samo. Nie, Wiktoria za dobrze śpiewała. Dziewczyny miały świetne głosy, ale nie było tego takiego flow, to widać, że to nie były Spice Girls, nie ruszały się w ten sposób co moje idolki. A no i jeszcze dzięki mojemu koledze, którego poznałam w Czechach, o Czechach zaraz powiem, to pojechałam do hotelu, gdzie był kręcony teledysk Spice Girls i stałam na tych schodach sławetnych i zresztą sami zobaczcie. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know How they felt. No, byłam w tym hotelu, co był kręcony z teledysku Wannabe. A co udało mi się zrobić w 2020? Pamiętam czasy, kiedy nie było nic. I call your name, but you're not around. Oh, I need a miracle. I need you right now. Yeah, I need you right now. Wow, dnia 24 marca zastaje cud, jakim jest widok półek z papierem toaletowym. Mam do wyboru 24-pak, 16-pak, szaleństwo, ale zachowam się roztropnie i wezmę cały 9-pak. Zostawię resztę dla innych. We'll always love you. Co udało mi się zrobić w 2019? W zeszłym roku pyknęło mi 365 dni nauki języka niemieckiego na Duolingo. W tym roku minęły mi 572 dni, ale to ten zeszły był taką okrągłą rocznicą. A w lipcu postanowiłam, że przyprowadzę się do Pragi. Jej, zrobiłam to. Tak zaczęłam swoje życie w Pradze. Praga. Pojechałam tam na 2 miesiące, pracowałam, uczyłam się czeskiego, zdobyłam certyfikat, zdałam test wybornie i wróciłam do Leeds. A, przypomniało mi się jeszcze, że między powrotem z Czech do Leeds byłam w Szwajcarii i tam wspięłam się na szczyt. To znaczy, nie znam się na tych pasmach górskich, ale przeszłyśmy pasmem z koleżanką
dosyć stromym, pagórzastym, po to góry. A co udało mi się zrobić w 2020? Uwielbiam układać puzzle. To jest dla mojego mózgu taka frajda, jak przyjdę do domu i widzę te wszystkie rozłożone elementy części, to już nie mogę się doczekać, aż zacznę je składać. I to daje mi taką satysfakcję, jak tak klikają te puzzle. No, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I tak naprawdę mam szczęście, ponieważ no teraz większość sklepów jest pozamykanych, więc kiepsko z puzzlami, ale ja mam zapasy, zrobiłam sobie zapas puzli. Mam kolejną układankę z 1000 elementów. Są one takie trochę creepy, laleczki. Chociaż ja mam zajawkę na domki dla lalek. No tak sobie postanowiłam, że jak już będę dorosła, duża, no ale jak bym miała taką własną kuchnię, to tak mi się zawsze marzyło, żeby mieć w kuchni domek dla lalek jako przyprawę na półki. No i ja tak mówię. Żeby mieć domek dla lalek jako półkę na przyprawy. Czy to jest jakaś dyslekcja? Czy co? Ja tak bardzo często przekręcam słowa. No wiecie, tak mnie kręci taka myśl, na przykład pieprz będę miała w wannie, a sól będę trzymać na przykład na schodach. Na łóżku byłaby mielona papryka, imbir mielony, o, może na stół bilardowy bym wstawiła. A z tymiankiem, tymianek mógłby być. Nie, na krześle to tak za prosto by było. Gdzie bym sadziła tymianek? Na kominek. Tymianek stałby na kominku. Co myślicie o takim pomyśle? Nie no, strasznie by mnie to kręciło. Na przykład jakby ktoś się mnie pytał, gdzie trzymam sól, to bym mówiła na schodach. I to byłaby prawda. Gdzie jest sól? Na schodach. I to byłaby prawda. No, taki mam pomysł na urządzenie swojej kuchni. Co udało mi się zrobić w 2019? Wylot do Stanów. Jestem zajarana na maksa, widząc na żywo ten napis. Hollywood. Dzięki mojemu kuzynowi tu jesteśmy, który ogarnął trasę. Mam bardzo dużo materiału o Stanach. W skrócie powiem, że odwiedziłam tam mnóstwo niesamowitych miejsc i atrakcji. Biegałam po różnych ciekawych trasach, jednak głównym moim powodem wyjazdu do USA było przebiegnięcie mojego pierwszego w życiu maratonu. Właśnie pokonałam mój pierwszy w życiu maraton. To jest mój medal. A co udało mi się zrobić w 2020? Nie no, tak naprawdę to doceniam ten czas wolny i tak naprawdę też mogę powiedzieć, czego nie osiągnęłam w 2019 roku. W 2019 roku zrobiłam pierwszy odcinek na YouTubie o mojej przeprowadzce do Czech. Wrzuciłam jeden odcinek, nakręciłam mnóstwo materiału, ale niestety nie miałam czasu tego wszystkiego montować. Niestety to mnie pogrążyło. I bardzo Was przepraszam,
I podziwiam tych youtuberów, którzy pracują na cały etat i mają czas na YouTube'a, mają czas montować, robić filmiki. Respekt. Ale niestety ja poległam na tym i tego nie udało mi się zrealizować w 2019 roku. I teraz, gdy siedzę tutaj w domu, zdałam sobie z tego sprawę, że mogę to nadrobić. I tak naprawdę lubię to robić i fajnie, że teraz mam czas. Zacznę odgrzebywać jakieś stare materiały i mam nadzieję, że będę to kontynuować. Że teraz damy to takiego kopa, że to może jest jakiś znak. Rób, kręć filmiki, wrzucaj, baw się. W tym roku zajęłam się również grawerką na bardzo szlachetnym materiale. Chodzą na kapie, oni na chacie. Kończy Się papier.